Rzeczywistość jest dosyć zaskakująca i już przyzwyczailiśmy się do tego, że należy spodziewać się, że cokolwiek się dowiemy o świecie w przyszłości, to będzie zaskoczenie. No więc wszystkie hamulce moralne już nam puściły i generalnie sprawdzamy najbardziej przedziwne hipotezy i o tym trochę będę dzisiaj mówił. Zacznę od kilku powodów, dla których studentom się mówi, dla których nie ma sensu w ogóle myśleć o ruchach z prędkością większą niż prędkość światła. Dlaczego w ogóle to nie ma sensu i co konkretnie mówi teoria względności na ten temat. Taki pierwszy przykład, który ja zawsze podaję, to jest przykład dwóch pociągów, które jadą w przeciwnych kierunkach z dużą prędkością. Jak sobie wyobrazimy, że mam dwa pociągi, jeden jedzie z prędkością, prawie prędkością światła, 0,9c i drugi też tylko w przeciwną stronę, to pytanie, z jaką prędkością te pociągi się zbliżają. Na przykład jeżeli na torach leży jakiś nieszczęsny samobójca i tuż przed śmiercią zastanawia się nad pytaniem, z jaką prędkością według niego te pociągi się do siebie zbliżają, no to jedna słuszna odpowiedź jest taka, że jak podzieli się początkową odległość, którą te pociągi mają przejechać do czasu zderzenia i jedno się przez drugie podzieli, dostaje się prędkość, no to wychodzi po prostu 1,8c, czyli dużo więcej niż prędkość światła. Co już budzi pewien problem. Więc to od razu jest pierwsza obserwacja, że jak mówimy o prędkości w teorii względności, to raczej chodzi nam o prędkość względem konkretnego obserwatora. Na przykład mógłbym zapytać się, z jaką prędkością względem pierwszej lokomotywy porusza się druga. I jak takie pytanie zadam, to odpowiedź będzie inna. Okaże się, że ta prędkość będzie mniejsza niż prędkość światła. Więc pytanie, tak jak tutaj zadałem to pytanie, z jaką prędkością te pociągi się zbliżają według jakiegoś trzeciego obserwatora, jest nie do końca takim pytaniem, jakie się najczęściej ma na myśli, mówiąc o prędkości w teorii względności. No więc to jest pierwsza rzecz, którą trzeba doprecyzować. Drugi przykład, który chciałem omówić, jest taki. Wyobraźmy sobie, że mam krasnoludki, które stoją w rzędzie, jeden za drugim, w równych odległościach i każdy ma zegarek. I krasnoludki wcześniej się umówiły, że jak na zegarku będzie określona godzina, to krasnoludki podskoczą. Tylko że każdy będzie podskakiwał o innej godzinie. Na przykład może pierwszy podskoczyć o 12, drugi może podskoczyć o 12:01, trzeci może podskoczyć o 12:02 i tak dalej. I teraz pytanie jest takie. W wyniku tej procedury dostaniemy falę podskakujących krasnoludków, która się będzie przesuwać z jakąś prędkością, tak jak na stadionie fala meksykańska. Pytanie jest takie, jaka jest maksymalna dopuszczalna prędkość takiej fali? No więc te krasnoludki mogą się umówić, że podskakują nie co minutę, tylko co sekundę, albo co 1/100 sekundy, mogą stać w dużych odległościach od siebie. Ta fala tak naprawdę może się poruszać z dowolnie dużą prędkością. Ostatecznie te krasnoludki mogą podskoczyć wszystkie naraz, i to by było coś jak nieskończenie szybko poruszająca się fala. Więc tu jest przykład czegoś, co się może poruszać z prędkością większą niż prędkość światła i nie ma w tym nic niewłaściwego. Więc pytanie, co w takim razie oznacza to stwierdzenie, że się nic nie może poruszać szybciej od światła? Jeszcze inny przykład. Czy światło w ogóle się musi poruszać zawsze z prędkością światła, czy może jakąś inną? Tu mam wskaźnik laserowy. Jak sobie nim poświecę gdzieś na podłodze, to będzie lepiej widać tutaj, to taka plamka się może poruszać z bardzo dużą prędkością. Jak poświecę daleko na ścianie, to prędkość tej plamki może być w zasadzie dowolnie duża. Wystarczy, że trochę ruszę ręką i po chwili światło dociera do ściany i plamka się może przesuwać z dowolnie dużą prędkością, nawet z prędkością dużo większą niż prędkość światła. Więc mamy kolejny przykład czegoś, co się porusza szybciej od światła. Jeżeli bym mierzył dokładnie położenie tej plamki na ścianie i mierzył, jaką prędkością się przesuwa po tej ścianie, to ta prędkość nie ma żadnej górnej granicy. I znowu ten sam problem. To co w takim razie to znaczy, że się nic nie może poruszać szybciej od światła, skoro mam kolejne przykłady, które pokazują coś zupełnie innego. Otóż w tym zakazie jest coś o wiele głębszego i jest coś ważnego, co wynika ze szczególnej teorii względności. I chciałem teraz Państwu powiedzieć, co tak naprawdę jest źródłem tego przekonania, że się nic nie może poruszać szybciej od światła. Otóż w szczególnej teorii względności często robi się takie rysunki, takie diagramy czasoprzestrzenne, jak to się mądrze nazywa, na których na pionowej osi mam czas, na poziomej osi mam położenie. Tam jeszcze zapisuje się często na tej pionowej osi prędkość światła razy czas, więc to jest taka przeskalowana jednostka czasu, czas, który się mierzy w metrach. I na takich wykresach rysuje się na przykład trajektorię cząstek. Jak cząstka jest nieruchoma, to ma trajektorię pionową, jak się porusza, to ma trajektorię trochę pochyloną. Im większe pochylenie, tym większa prędkość. I tu jest taki diagram, który przedstawia taką hipotetyczną sytuację, w której mam dwóch nieruchomych obserwatorów, którzy są względem siebie nieruchomi, którzy aż do punktu A są nieruchomi, ten pierwszy, a drugi do punktu B. A w punkcie A i w punkcie B zachodzi nowe zjawisko, mianowicie ten gość w punkcie A strzela pociskiem. I ten pocisk porusza się z dużą prędkością, dolatuje chwilę później do B i to na tym diagramie to właśnie tę sytuację widać. I teraz, jeżeli rozważamy sygnały tego typu, te przerywane linie, które się poruszają z prędkością mniejszą bądź równą prędkości światła, to jak patrzę na tą sytuację
z jakiegokolwiek innego poruszającego się układu odniesienia, na przykład jak patrzę na tą samą historyjkę jadąc rowerem, to w tym uruchomionym układzie odniesienia kolejność zdarzenia A i B jest ciągle taka sama. Czyli strzelam, a później ten sygnał dociera do odbiorcy, tak jak żeśmy się powinni tego spodziewać po przyzwoicie zachowujących się układach. Natomiast problem polega się w momencie, kiedy rozważamy taki sygnał z A do B, który się porusza szybciej od światła, bo wówczas można pokazać dosyć łatwo, że w ruchomym układzie odniesienia zawsze znajdziemy takiego obserwatora, dla którego kolejność zdarzeń A i B jest odwrócona. I w ruchomym układzie odniesienia, jeżeli ten sygnał jest szybszy od światła, sytuacja wygląda tak. To znaczy pierwszy obserwator spoczywający twierdzi, że sygnał wysyłamy z A do B, a drugi, który się porusza, patrzy na tą samą historyjkę, twierdzi, że sygnał najpierw był w B, a dopiero potem w A. Jeżeli tym sygnałem byłaby na przykład informacja, którą przekazuje z A do B, to w tym drugim układzie odniesienia mamy pewien paradoks, bo ten drugi obserwator twierdzi, że informacja najpierw była u adresata, a dopiero potem została wysłana przez nadawcę, co jest dosyć dziwne. I związki przyczynowo-skutkowe w ten sposób by się psuły. De facto otworzyłoby to możliwość wysyłania informacji do tyłu w czasie, bo w tym układzie odniesienia A wysyła informację później, a wcześniej ona jest już odebrana. I z tego powodu, żeby takich trudności psychologiczno-fizycznych uniknąć, to się po prostu mówi, aha, to w takim razie sygnałów nadświetlnych nie może być, bo by się popsuła jakaś fundamentalna zasada przyczynowości w fizyce i w związku z tym będziemy je odrzucać jako niemożliwe. Tylko trzeba sobie uświadomić, że to nie wynika z samej szczególnej teorii względności, że to jest niemożliwe. Szczególna teoria względności nie mówi, co jest możliwe, co jest niemożliwe, ona nie od tego jest. Ona tylko mówi, co by było, gdyby takie sygnały mogły istnieć. I ponieważ wnioski są dosyć niepokojące, to mówi się, aha, to prawdopodobnie takich sygnałów nie ma, będziemy je odrzucać. Jest dużo więcej powodów, dla których te sygnały są kompletnie bez sensu w szczególnej teorii względności. Innym powodem jest to, że jak chcemy przejść do układu poruszającego się, zmieniamy definicję czasu i przestrzeni. To są te słynne dziwności, które się dzieją w szczególnej teorii względności, że jak zmieniam układ odniesienia, to czas zaczyna płynąć w inny sposób, pojęcie długości się zmienia, różne dziwne rzeczy się zaczynają dziać. I to wszystko jest opisane takim bardzo prostym układem równań, które tutaj napisałem. To jest tak zwana transformacja Lorenza, która opisuje, co się dzieje z czasem i przestrzenią, jak zaczynamy się poruszać. Wzory są po lewej stronie. Po prawej stronie to jest to samo, tylko wyrażone rysunkiem. Ten rysunek pokazuje, że to, co nazywa czas i przestrzeń obserwator spoczywający, te czarne kolory, to jest coś innego niż to, co nazywa czasem obserwator poruszający się. Jak się poruszam, to dla mnie czas staje się tą pochyloną osią, tą czerwoną i kąt nachylenia zależy od mojej prędkości. Im szybciej się poruszam, tym to, co ja nazywam czasem, zaczyna się bardziej pochylać. I ciekawa rzecz, te wzory mają sens tylko wtedy, kiedy prędkość V, która tam występuje w tych wzorach, jest mniejsza od prędkości światła, która jest tam oznaczona literą C. Z tego prostego powodu, że gdyby V było większe od C, to te współrzędne przestają być rzeczywiste, stają się liczbami urojonymi, pierwiastki z liczb ujemnych się pojawiają, co nie bardzo wiadomo, co miałoby znaczyć. Więc też te wzory mają sens tylko dla prędkości mniejszych niż C. I to można na tym rysunku zaznaczyć w ten sposób, że jest taka przerywana linia, która odgranicza możliwą do pochylenia się oś czasu. Ona nie może przekroczyć tej przerwanej linii i tak samo oś przestrzeni też nie może się za bardzo pochylić. To jeszcze nie wszystko. Są kolejne powody, dla których jest kompletnie bez sensu myśleć o prędkościach nadświetlnych. Tu jest wzór, który wyraża tego, jak zmienia się energia jakiegoś obiektu, który ma jakąś masę i ma jakąś prędkość, właśnie z prędkością. Na przykład jak rozpędzę rakietę, która ma masę m i do prędkości v, to taka będzie energia tej rakiety. I ten wzór ma taką ciekawą własność, że im bardziej prędkość v zbliża się do prędkości światła, tym ta energia staje się większa. I ona dąży w sposób nieograniczony do nieskończoności, co oznacza, że gdybym chciał rozpędzić jakikolwiek obiekt, który ma masę, do prędkości światła nawet, to musiałbym w to włożyć nieskończenie dużo energii. Takiej energii nikt nie ma, w związku z tym to jest kolejny przykład pokazujący, dlaczego nie da się niczego rozpędzić do prędkości światła, a już tym bardziej do większej. Teraz tak, nie wiem, czy Państwo grają w szachy. To jest taki przykład ciekawej sytuacji w szachach, która miała miejsce kilkadziesiąt lat temu. Otóż zbiór reguł szachowych jest ograniczony precyzyjnie, jest zdefiniowany precyzyjnie kodeksem szachowym. Po raz pierwszy taki kodeks na początku zeszłego wieku sformalizowano po francusku przez FIDE. I tam był zbiór reguł, które definiują możliwe ruchy. I okazało się, że wśród tych reguł pojawił się nowy ruch, który był dopuszczany przez reguły, na który nikt wcześniej nie wpadł. Wiecie Państwo, ci, co grają w szachy, wiedzą, że są dwa rodzaje roszad, roszada królewska albo hetmańska.
albo długa i krótka inaczej. Okazuje się, że jest jeszcze trzeci rodzaj roszady, który był przez jakiś czas możliwy, który ludzie zauważyli po 1000 lat grania w tą grę. Otóż zgodnie z regułami gry, jeśli wezmę pionka królewskiego, czyli tego, co stoi nad królem, tego białego, i dojdę do pola promocji i zamienię go nie w hetmana, tylko w wieżę, to mam taką sytuację, że mam wieżę, która nie została przez nikogo ruszona, króla, który nie został przez nikogo ruszony i w zasadzie mogę teraz, są spełnione wszystkie warunki, żebym mógł zrobić roszadę pionową, zamienić tą nową wieżę z królem. Podobno takie reguły dopuszczały tego typu ruch przez parę lat, dopóki FIDE się nie opamiętało i to nie wyeliminowało. Ale to jest ciekawa sytuacja, że wydaje się coś niemożliwe, a potem się jednak okazuje, że jak się uważnie przyjdzie, to coś jest jednak możliwe. I podobnie jest ze szczególną teorią względności. Ja wymieniłem szereg powodów, dla których niemożliwe są ruchy z prędkością większą niż prędkość światła, a teraz powiem, dlaczego te wszystkie powody są bez sensu. Dlaczego one nie są definitywne w tym wykluczeniu. I pierwszy raz o tym napisaliśmy taką prackę parę lat temu z kolegą, z Arturem Eckertem, który jest naszym pewnie przyszłym noblistą, jest twórcą kryptografii kwantowej. I idea była następująca. Po pierwsze zauważamy, że te wzory, które podałem, to nie są jedyne możliwe wzory, które opisują ruch. To znaczy, jak się wyprowadza te wzory, które podałem tam wcześniej na tych slajdach, to te wzory się wyprowadza ze studentami przy pewnych założeniach bardzo prostych. Tak naprawdę jedynym założeniem, które się przejmuje, to jest, że fizyka w każdym układzie inercjalnym, czyli w każdym poruszającym się z całą prędkością jest taka sama. To znaczy, jak teraz jedziemy na planecie z dużą prędkością, to nawet tego nie czujemy tak naprawdę. Gdyby Ziemia stała, to byśmy nawet nie zauważyli, że stoi, czy się porusza. Nie ma dla nas żadnej różnicy. I ta prosta reguła pozwala wyprowadzić te wzory. To już wszystko, cała szczególna teoria względności okazuje się z tego wynika. Natomiast okazuje się, że jest jeszcze druga gałąź rozwiązań możliwych, które opisane są trochę innymi wzorami, które też spełniają te same postulaty. I te wzory wyglądają tak. One też mają te same własności, co te poprzednie wzory. Prawa fizyki są takie same w każdym układzie. Prędkość światła jest taka sama w każdym układzie odniesienia, co też jest pewnym wymogiem. Tylko że te wzory z kolei mają sens tylko kiedy prędkość obserwatora jest większa niż prędkość światła. I tylko wtedy te wzory mają sens, inaczej znowu mamy liczby urojone. Z geometrycznego punktu widzenia rysunek, któremu to odpowiada, to jest taki rysunek, w którym przestrzeń i czas też się pochylają, tylko o kąt większy niż 45 stopni. I w skrajnym przypadku, gdybym miał obserwatora, który się porusza nieskończenie szybko, to zgodnie z tymi wzorami taki obserwator by patrzył na nasz świat z układu, w którym czas i przestrzeń są zamienione miejscami. To, co my nazywamy czasem, ten obserwator by nazywał przestrzenią i odwrotnie. No, brzmi to niedorzecznie, ale z matematycznego punktu widzenia równania nam mówią, że taka możliwość też istnieje. I jeżeli nam się to nie podoba, proszę bardzo, możemy to wyeliminować, mówiąc, że to rozwiązanie jest niefizyczne i je odrzucamy z jakiegoś powodu. Ale to wymaga dodatkowego postulatu. Jeżeli go nie przyjmujemy, to mamy dwa rodzaje rozwiązań i musimy się obydwu trzymać i obydwa analizować. Co się tyczy energii, to okazuje się, że również cała ta szczególna teoria względności daje się rozszerzyć na przypadek możliwych cząstek poruszających się z prędkością większą niż prędkość światła. I tak jak się wyprowadza te standardowe wzory, też wyprowadza się inne wzory dla cząstek nadświetlnych. I to jest przykład takiego wzoru, który opisuje w takim rozszerzeniu energię cząstki poruszającej się szybciej od światła. Dokładnie ten sam wzór się wyprowadza tak jak standardowe wzory, więc znowu się okazuje, że są dwa rozwiązania, nie jedno i to jest to drugie. To rozwiązanie działa tylko dla prędkości obiektów większych niż prędkość światła i gdyby takie obiekty mogły się z taką prędkością poruszać, to wniosek byłby taki, że ich energia byłaby bardzo dziwna, bo ona by się zwiększała wraz ze zmniejszaniem prędkości. I im wolniej się taki obiekt porusza, tym ma większą energię, czyli trzeba wkładać energię, żeby go spowolnić i okazuje się, że wtedy takiego obiektu nie da się spowolnić do prędkości mniejszej niż prędkość światła, bo to by wymagało z kolei nieskończonej energii. Więc wniosek jest raczej taki, nie że prędkość nadświetlna jest wykluczona, tylko że nie da się jej przekroczyć. Ani z dołu, ani z góry. No i oczywiście zawsze mamy możliwość powiedzenia, że takie cząstki nie istnieją, wykluczamy je i odrzucamy tę matematyczną możliwość jako niefizyczną. No ale teraz pytanie jest, co się stanie, jak tego nie zrobimy i jak będziemy patrzeć, jakie są konsekwencje, gdybyśmy taką rozszerzoną teorię względności trzymali i się jej nie pozbywali. Co jest z tym problemem z wysyłaniem informacji do tyłu w czasie? I to jest ciekawa sytuacja, która się dzieje, więc wróćmy do tego zagadnienia. Tutaj się okazuje, że mamy ten problem, że w jednym układzie odniesienia wysyłam sygnał z prędkością nadświetlną z A do B, a w drugim układzie odniesienia to trochę wygląda tak, jakby ten sygnał został wysłany przez B i dotarł do A. O co tu chodzi? No więc, żeby trochę precyzyjnie się temu przyjrzeć, zwróćmy uwagę, że jak mówię o wysyłaniu sygnału, to mam na myśli dwie rzeczy. Po pierwsze, mam
muszę mieć jakiś nośnik tego sygnału, na przykład pocisk z pistoletu, którym strzelam i on musi móc poruszać się z prędkością większą niż prędkość światła, a po drugie ja muszę być w stanie kontrolować ten sygnał, czyli wysyłać go albo nie wysyłać, w zależności od tego, jaką mam ochotę i to jest właśnie komunikacja, to jest wysyłanie ciągu bitów, zer i jedynek. Na tym polega wysłanie informacji, że ja kontroluję to, co wysyłam, inaczej to jest po prostu szum i nie niesie to żadnej informacji. Więc żeby wysyłać informację, ja bym musiał umieć kontrolować te sygnały. Więc to znaczy, że gdzieś w przeszłości tego zdarzenia A, gdzieś w tej linii świata, jak to się mówi w fizyce, jest jakiś proces wewnętrzny, który w środku tej linii zachodzi, w tym obiekcie, który jest opisany tą linią zachodzi, który ja kontroluję. Na przykład jak strzelam pistoletem, to w tym pistolecie są pociski, które mają jakąś substancję chemiczną, która wybucha, inicjuje wybuch. Ja ten proces kontroluję. Jakiś mechanizm tam jest i ten mechanizm sobie tak zaznaczyłem kółkami zębatymi. Natomiast gość, do którego strzelam, jak trafiam go w kolano, to jego kolano chwilę wcześniej jest zupełnie zdrowe i jakbym spojrzał przez lupę na strukturę jego kolana, to w nim nie znajdę żadnej informacji, która przewiduje, że za chwilę to kolano zostanie trafione pociskiem. Ten gość sobie tam daleko ode mnie stoi i on tego nie jest w stanie przewidzieć, że zostanie trafiony. On po prostu czeka i nagle go trafił pocisk. I ten sam zbiór stwierdzeń musi zachodzić też w układzie, który się porusza. Jak patrzę na tą samą historykę jadąc rowerem, to sprawa powinna być dokładnie taka sama, czyli również powinno być tak, że w tym drugim układzie odniesienia rowerzysty przed wyskoczeniem kuli z kolana, przed tym zdarzeniem B nie może być żadnej informacji, która to zdarzenie może przewidzieć. Z kolei ta informacja jest przed zdarzeniem A po drugiej stronie. I teraz jest następujące pytanie. Wyobraźmy sobie, że jestem w tym drugim układzie odniesienia i widzę kolano, z którego nagle wyskoczył pocisk. Gdybym patrzył na to kolano, to jak mogę przewidzieć, kiedy to się wydarzy? Gdzie jest informacja? Co determinuje dokładnie ten moment, w którym pocisk wyskoczył z kolana? No, mógłbym powiedzieć, że przyczyna tego, że ten pocisk wyskoczył z kolana, musiałaby być, dosyć paradoksalnie, daleko stąd, gdzieś tam przed zdarzeniem A. Bo to tam gdzieś ktoś pociągnął za spust. I być może nawet w przyszłości. Co brzmi niedorzecznie, ale gdybym pytał, czy jest jakiś lokalny tu gdzieś w okolicy kolana powód, dla którego nagle z tego kolana wyskoczyła kula pocisku, kula z pistoletu, to takiej przyczyny tam nie ma. Z perspektywy kogoś, kto patrzy na samo kolano, patrzy lokalnie na prawa fizyki w okolicy tego miejsca, w którym się znajduje, nic nie determinuje tego momentu wyskoczenia kuli i z perspektywy takiego obserwatora ten proces byłby kompletnie nieprzewidywalny, byłoby zaskoczenia dla tego obserwatora. W pewnym sensie to by przypominało to, co się dzieje w mechanice kwantowej, w której jak mam atom, który emituje foton, to ta emisja też zachodzi w sposób kompletnie nieprzewidywalny i zgodnie z tym, co wiemy o fizyce, ta nieprzewidywalność jest czymś bardzo fundamentalnym. Więc ta praca, którą napisaliśmy, pokazywała, że ta nieprzewidywalność procesów fizycznych, takich jak emisje cząstek, nie musi być postulowana, tak jak w mechanice kwantowej, jako coś, co spada z nieba, tylko jest de facto konsekwencją niewyrzucania z teorii względności obiektów poruszających się szybciej od światła. Jeżeli te obiekty zachowamy, to jako konsekwencja będziemy mieli sytuację, że te pociski będą wylatywać w określonych sytuacjach w sposób nieprzewidywalny. I teraz ciekawa rzecz. Jeżeli sobie wyobrażę, że te dwie linie świata, te grube linie, które tu są narysowane, to nie są pistolety i kolana, tylko dwie cząstki elementarne, dwie identyczne cząstki, które wysyłają pomiędzy sobą cząstkę nadświetlną, to pierwszy i drugi układ odniesienia opisuje de facto taką samą sytuację fizyczną. Mam dwie takie same cząstki, które wysyłają sobie sygnał i teraz zwróćcie uwagę, że w pierwszym układzie miałbym sytuację, w której ten proces jest przewidywalny, a w drugim nie. I to jest kłopot, dlatego że chciałem, żeby wszystkie prawa fizyki były takie same w każdym układzie odniesienia, a tutaj nagle mam sprzeczność. Jakie jest rozwiązanie? Więc rozwiązanie jest takie, że możemy albo usunąć cząstki nadświetlne z teorii znowu, ale jeżeli chcemy je zostawić, to trzeba przyjąć, że jeżeli ten proces był nieprzewidywalny w drugim układzie odniesienia, w układzie rowerzysty, to też musi być kompletnie nieprzewidywalny w pierwszym układzie odniesienia, od którego zaczynałem. Więc wniosek jest taki, że te cząstki mogłyby istnieć, ale pod warunkiem, że są emitowane w sposób kompletnie nieprzewidywalny w każdym układzie odniesienia. I to mnie stopniowo prowadzi do mechaniki kwantowej, w której dokładnie takie rzeczy się dzieją i nasza praca była właśnie o tym, żeby pokazać, że część tych najbardziej zaskakujących cech teorii kwantowej da się zrozumieć jako konsekwencja czegoś o wiele prostszego. Jako konsekwencja zasady względności, która mówi, że ruch z każdą prędkością jest tak samo dobry, żeby opisywać fizykę i żaden układ nie jest wyróżniony.
i konsekwencją nieodrzucania wszystkiego, co mówią nam równania, przyjęcia wszystkiego, co z tego wynika. Czasem jest tak, że po prostu równania są mądrzejsze od ludzi i jak równanie nam mówi, że ma 2 rozwiązania, a nie jedno, to nie należy ich odrzucać, tylko trzeba się zastanowić, co one oznaczają. I teza, którą stawialiśmy, była taka, że przyczyna, dla której rzeczywistość jest nie do końca przewidywalna i niektóre cechy teorii kwantowej, które się tam pojawiają, to jest konsekwencja szczególnej teorii względności, która wynika z kolei z czegoś, co w zasadzie znał Galileusz jeszcze 400 lat temu. Teraz wszystko pięknie i ładnie, tylko są kłopoty. Dlatego, że znowu się okazuje, że to od biedy nawet może i działa, ale tylko w sytuacji, kiedy przestrzeń jest na jednej osi, jest jednowymiarowa. Ale prawdziwa przestrzeń, w której żyjemy, jest trójwymiarowa, ma 3 wymiary przestrzenne, a nie jeden. I pytanie, co wtedy? Okazuje się, że jest dowód matematyczny pokazujący, że taki schemat nie ma szans działać w prawdziwym świecie, w którym są 3 wymiary przestrzenne, tak jak świat, w którym żyjemy. I to jest praca z lat 80., w której jest dowód pokazujący, że no po prostu gdyby przyjąć tego typu zasadę, że mamy zbiór praw fizyki taki sam w każdym układzie odniesienia, także układzie nadświetnym, ale gdyby ten układ nadświetny, ten świat był trójwymiarowy, to musiałoby wyniknąć z tego, że jak ścisnę sobie na przykład cały świat o czynnik 2 w jakimś kierunku, to nic nie mogłoby się zmienić. Prawa fizyki musiały być takie same, jeżeli wszystko ścisnę. To jest nieprawdą. My wiemy, że jak ściśniemy jakiś obiekt, na przykład atom, to on zacznie zachowywać się w sposób zupełnie inny. Więc ta praca pokazywała, że tego typu problemy by się pojawiły. W związku z tym wniosek autorów jest taki, że no, to znaczy, że ruchy z prędkością nadświetną w prawdziwym trójwymiarowym świecie nie mogą istnieć. No właśnie, i znowu z tymi szachami okazuje się, że nie do końca. Jak się uważnie przyjrzeć, to się okazuje, że jednak da się wszystko zrobić, tylko trzeba znowu na pewną rzecz zwrócić uwagę. To jest praca, którą żeśmy opublikowali w zeszłym roku, która jest kontynuacją tej pierwszej rzeczy i tam też pokazujemy, że w 4 wymiarach, czyli w 3 wymiarach przestrzennych i 1 wymiarze czasowym, w którym żyjemy, wszystko da się uogólnić bez większych trudności z jednym zastrzeżeniem. Otóż okazuje się, że zaczynają się dziać dziwne rzeczy w tych układach poruszających się szybciej od światła, dlatego że rzeczywiście jest tak, że czas i przestrzeń zamieniają się miejscami, tylko że tym razem z matematycznego punktu widzenia to wygląda tak, jak gdyby jednowymiarowy czas i trójwymiarowa przestrzeń zamieniała się w układzie nadświetnym, czyli poruszającym się szybciej od światła, w sytuację, w której mam 1 wymiar przestrzenny, czyli tylko 1 możliwy kierunek poruszania się, ale za to 3 wymiary czasowe. No i to brzmi jeszcze bardziej niedorzecznie niż to, co mówiłem wcześniej. Okazuje się, że jak się przyjrzeć samej matematyce, to o dziwo ma to jakiś sens, dlatego w ogóle to się udało tą pracę opublikować. Jeden z recenzentów nam napisał, że z wielkim bólem przeszedł przez wszystkie równania i sprawdzał to pod każdym możliwym aspektem. Wszystkie aspekty sprawdził w najbardziej przedziwnych scenariuszach i stwierdza ze zdziwieniem, że wszystko się jednak zgadza. Więc teza była taka, że da się znowu znaleźć rozwiązanie tej trudnej sytuacji, tylko cena, którą się płaci, jest taka, że świat, który znamy z perspektywy obserwatora poruszającego się szybciej od światła, ma bardzo dziwne właściwości. Wygląda trochę tak jak świat, w którym to, co nazywamy przestrzenią, ci nadświetni obserwatorzy nazywają czasem i odwrotnie. Więc okazuje się, że nie da się utrzymać tej zasady, że prawa fizyki są takie same we wszystkich układach. No bo świat z 3 wymiarami czasowymi jest mimo wszystko inny. Natomiast to, co się okazuje, to że można podzielić zbiór obserwatorów inercjalnych, czyli poruszających się z stałą prędkością, na 2 grupy. Na obserwatorów podświetnych, którzy są od siebie pomiędzy sobą nierozróżnialni, obserwatorów nadświetnych, którzy są między sobą nieodróżnialni, ale te 2 grupy między sobą się już jakoś fizycznie różnią. I to jest ta cena, którą trzeba zapłacić, żeby pokazać, że to, co było niemożliwe, jest jednak możliwe. No i to jest wniosek, który wyciągnęliśmy, że w takim świecie, w którym żyjemy, ruch z prędkością nadświetną byłby wykrywalny, byśmy wiedzieli, że się poruszamy szybciej od światła. Co by nie było prawdą, gdyby świat miał tylko 1 wymiar przestrzenny. Więc ciekawe jest to, że prawa fizyki też zależą od tego, w ilu wymiarach przestrzennych żyjemy i to też jest ciekawy powód do różnych uogólnień na n wymiarów i zastanawiania się, co mogło być w innych przestrzeniach. Tak swoją drogą Einstein, który się przewraca w grobie pewnie, okazuje się, że wcale nie przewraca w grobie, też nas cytował na Twitterze i zachęcał do czytania. Teraz śmieszna rzecz jest taka, że ja nie będę wchodził w szczegóły, o których mówiłem, ale w szczególnej teorii względności jest
najdziwniejsza rzecz, która się z nią wiąże, to nie jest to, że czas ma różne właściwości w różnych układach odniesienia i tak dalej. Dla mnie najdziwniejszą konsekwencją szczególnej teorii względności jest taki fakt, że według niej czas i przestrzeń są do siebie niezwykle podobne. Nam się wydaje, że czas i przestrzeń to są zupełnie różne rzeczy, to wiemy z codziennego doświadczenia, a teoria nam mówi, że jedyna różnica między czasem i przestrzenią to jest wyłącznie znak minus w jakichś równaniach. Więc to, co jest, mam jakieś równanie, mam wielkości, przy których zdaje znak albo plus, albo minus, to, co nazywamy czasem albo przestrzenią, w teorii względności różni się tylko tym znakiem, niczym więcej. Gdybym z jakichś powodów mógł zmieniać prawa fizyki i zamienić w jednym równaniu plus na minus, to zmieniłbym w ten sposób liczbę wymiarów przestrzennych i czasowych, które znamy. Tak mówi teoria względności. Nie wiadomo, czy to jest jedyna różnica między czasem i przestrzenią. Być może jest tak, że wszystko, co wiemy o czasie i przestrzeni, to nasza percepcja, która nam mówi, że to są zupełnie różne rzeczy, to jest tylko konsekwencja tego jednego znaku. Kto wie? Na ten temat nic na pewno nie wiemy. No w każdym razie to mówi ta teoria i wszystko pięknie i ładnie, tylko że na tym etapie te dwie pracki pokazują wyłącznie jedną rzecz, że w szczególnej teorii względności, czyli takiej dwudziestowiecznej fizyce klasycznej, jest miejsce na ruchy z prędkością nadświetną za cenę, nie wiem, zdrowego rozsądku, z którą i tak już się w sumie wszyscy pogodzili, że trzeba zapłacić, na przykład w teorii kwantowej, więc może to nie jest takie wielkie poświęcenie. Pytanie, co z teorią kwantową? Dlatego, że od lat 60. nawet jeszcze wiadomo, że jeśli nawet od biedy próbować coś mówić o szczególnej tej względności, to da się tam mówić o cząstkach nadświetnych w taki czy inny sposób, to w kwantowej teorii pola, czyli w takim najbardziej fundamentalnym opisie rzeczywistości, jaki znamy, nie ma absolutnie sensu mówić o cząstkach nadświetnych, bo to by prowadziło do różnych matematycznych trudności, których się w żaden sposób nie da ominąć. Na przykład są takie prace bardzo znanych fizyków, tam Acharonow miał taką pracę, Susskind miał taką pracę, Feinberg i jeszcze wielu różnych ludzi, którzy publikowali różne prace pokazujące, jak dziwne rzeczy działyby się w świecie, gdybyśmy mieli w ramach kwantowej teorii pola cząstki nadświetne. Jedną z takich rzeczy byłoby to, że pusta przestrzeń, czyli próżnia kwantowa, miałaby taką własność, że produkowałaby takich cząstek cały czas w sposób niestabilny, nieskończenie wiele. To jest kłopot, no bo to by znaczyło, że próżnia nie może istnieć. Po drugie, kolejny kłopot, jak mam nawet jedną cząstkę w jednym układzie odniesienia i zacznę się poruszać z całą prędkością, to ten drugi obserwator wokół siebie nie będzie miał jednej cząstki, tylko nieskończenie wiele cząstek nagle. Ruch z dowolnie małą prędkością powoduje, że nagle pojawiają się wokół mnie cząstki, których w pierwszym układzie odniesienia nie było. Więc na przykład jak się poruszam w próżni, nawet gdyby mogła istnieć w sposób stabilny, to i tak jak zacznę się poruszać, to już to przestaje być próżnia. To jest kolejną trudnością. Po trzecie, energie cząstek, które są dopuszczalne w takiej dziwnej teorii zawierającej cząstki nadświetne, musiałyby być, jak to się mówi, nieograniczone od dołu. To znaczy w świecie, który znamy, energia może być tylko dodatnia, nie może być ujemna. I w ogóle to jest jeden z warunków matematycznych możliwości skonstruowania kwantowej teorii pola, żeby właśnie energia była zawsze dodatnia. To jest absolutnie niezbędne. Ten schemat, który mamy obecny, schemat kwantowej teorii pola, wymaga, żeby wszystkie cząstki miały tą własność. Energie są tylko dodatnie. No i w zasadzie to już każdy z tych powodów wyklucza nam możliwość skonstruowania tego w takiej kwantowej teorii pola. No więc może i piękna idea, że w szczególnej teorii względności od biedy coś tam można powiedzieć na ten temat, ale w przypadku kwantowej teorii pola nie ma mowy. No i znowu się okazuje, że to też nie do końca jest prawda. Jak się uważnie przyjrzeć, to tak jak z tą roszadą pionową, da się znaleźć ciekawe rozwiązanie tego problemu. I myśmy napisali na ten temat pracę, która dosłownie parę dni temu została przyjęta do druku. Musieliśmy się trochę naszarpać, tym razem z recenzentami trochę bardziej. I to jest praca, w której pokazujemy, jak skonstruować kwantową teorię pola opisującą cząstki nadświetne bez tych wszystkich problemów. I okazuje się, że jest, tak jak w reklamach internetowych, jeden sprytny ruch, który wszystkie trudności obchodzi. I rzeczywiście tak jest, że zmiana jednej podstawowej rzeczy w całej teorii powoduje, że wszystkie te wymienione problemy nagle znikają magicznie i energie są tylko dodatnie, próżnia jest stabilna, nie produkują się w niej cząstki, liczba cząstek nie zależy od tego, kto jest obserwatorem, w każdym układzie jest taka sama. Wszystkie te trudności znikają nagle, za jednym magicznym pociągnięciem. Więc to jest ciekawe, że taki problem, myśmy w sumie pracowali nad tym przez wiele miesięcy, po czym zbiorowym wysiłkiem, zresztą z bardzo zdolnymi studentami, którzy tutaj mieli też kluczową rolę odegrali w tej pracy,
zauważyliśmy, że rzeczywiście jest jedna drobna zmiana, która powoduje, że wszystkie te kłopoty się rozwiązują. I teraz ta zmiana znowu jest nieoczywista, jak się pewnie domyślacie. Trzeba zrobić coś bardzo dziwnego i myślę, że jest bardzo prosty sposób zrozumienia, skąd te trudności się brały i jak tę trudność rozwiązać. Otóż wyobraźmy sobie taką sytuację, w której mam taki proces, w którym leci sobie cząstka i to jest ta pionowa linia, ta skośna linia ciągła i nagle emituje cząstkę nadświetną w jakiejś chwili. I ta cząstka nadświetna sobie dalej leci, tą przerywaną linią jest opisana, a ta pierwsza cząstka zmieniła swoją prędkość, doznała odrzutu i porusza się dalej przed siebie. Istnieje taki obserwator inercjalny, czyli taki, który się porusza ze stałą prędkością. Jadąc na rowerze, konwencjonalny obserwator podświetlny, w którego układzie ten sam proces będzie wyglądał w następujący sposób. Ta cząstka nadświetna zacznie się poruszać do tyłu w czasie, tak jak wcześniej. Coś, co było linią nachyloną do góry, teraz jest linią nachyloną w dół. I to, co wydawało się, że ta cząstka była wyemitowana w pierwszym układzie odniesienia, teraz wygląda, jakby była pochłonięta, jakby trafiła, zderzyła się z tą pierwszą cząstką podświetną i zniknęła. I to jest nieuniknione, jeśli mamy cząstki nadświetne i to rodzi wszystkie problemy. Dlatego, że się okazuje, że w sytuacji, kiedy ta cząstka nadświetna zaczyna się poruszać do tyłu w czasie, w drugim układzie odniesienia, to dokładnie w tym momencie energia jej staje się ujemna. Czyli te rzeczy idą razem w parze. Jak tylko mam sytuację, że cząstka zaczyna się poruszać do tyłu w czasie, to też jej energia się zaczyna robić ujemna, więc te dwa problemy mają wspólne źródło. I kłopot jest taki, że obu tych rzeczy nie możemy zaakceptować. Po pierwsze, robią się ujemne energie, więc jest kłopot. Po drugie, w pierwszym układzie odniesienia przed tym procesem miałem tylko jedną cząstkę podświetną i dopiero po tym procesie rozpadu zrobiły się dwie. A w drugim układzie odniesienia sytuacja była inna. Najpierw miałem dwie cząstki, a potem jedna zniknęła, zrobiła się jedna. Więc zmienia się liczba cząstek przed i po tym zdarzeniu, co też jest niedopuszczalne przez konwencjonalną teorię. I to jest źródło wszystkich kłopotów. Teraz obserwacja kluczowa była taka, że po pierwsze coś, co w tym drugim układzie odniesienia wygląda jak emisja cząstki do tyłu w czasie o ujemnej energii, jest w zasadzie nieodróżnialne od pochłonięcia cząstki, która się porusza do przodu w czasie i ma dodatnią energię. I tego typu sytuacje już były znane w fizyce wiele lat wcześniej. W latach 60., 70. Feynman miał taką pracę o tym, czym jest antymateria i on napisał taką pracę, zgodnie z gdzie taką interpretację antymaterii podawał, mówiącą, że jak mam elektron, który się porusza do tyłu w czasie, to jest dokładnie to, co my obserwujemy jako pozyton, czyli antycząstka elektronu, poruszając się do przodu w czasie. Więc jak pojawiają się ujemne energie, to zawsze możemy je zreinterpretować jako antymateria poruszająca się w przeciwnym kierunku, czyli do przodu w czasie. I wtedy znikają ujemne energie, znika poruszanie się do tyłu w czasie. My to po prostu obserwujemy taką sytuację jako antymaterię. Czyli wiadomo od czasów Feynmana, że antymateria to w zasadzie z matematycznego punktu widzenia jest materia, która się porusza do tyłu w czasie. Więc ten drugi proces można by zinterpretować, że jest to nie cząstka nadświetna, to się nazywa tachion w kwantowej teorii pola. Nie jest to tachion, tylko to jest antytachion, który został pochłonięty. I energia robi się dodatnia. Nie ma kłopotu przynajmniej z tym, ale jest inny kłopot. Liczba tych tachionów się zmienia. W pierwszym układzie odniesienia miałem 0 tachionów na początku, 1 tachion na końcu, a w drugim układzie odniesienia miałem 1 antytachion na początku i 0 tachionów potem. Więc to, że zmieniają się tej cząstki przy zmianie układu odniesienia już jest problematyczne. Natomiast ten sprytny ruch, który pozwala i też ten problem rozwiązać, jest taki, że co prawda liczba tachionów przed tym procesem, czyli w przeszłości się zmienia, liczba tachionów w przyszłości się zmienia, ale łączna liczba cząstek w przyszłości i przeszłości jest taka sama, czyli 1. W pierwszym procesie miałem jedną cząstkę, akurat tu była w przyszłości, w drugim mam też jedną, tylko w przeszłości. Więc okazuje się, że z matematycznego punktu widzenia, jeżeli nie myślę o tym procesie jako o czymś, co wynika z tego, co było kiedyś, tylko włączam do opisu zarówno przeszłość, jak i przyszłość, to wówczas zmiana liczby cząstek przy zmianie układu odniesienia nie zachodzi. Mądry matematyczny napis wygląda tak, że przestrzeń wszystkich stanów, które rozważam, którą zaznacza się literą F w kwantowej teorii pola, tak zwana przestrzeń Focka, dla osób, które coś o tej teorii wiedzą,
nie wystarcza, żeby w sensowny sposób opisywać tę teorię. Żeby mieć sensowną teorię, muszę opisywać jako całość i przeszłość, i przyszłość. To teraz co to znaczy ludzkim głosem? W fizyce Newtona mogę przewidzieć, co się za chwilę wydarzy, znając warunki początkowe. Na przykład jak strzelam z armaty jakimś pociskiem, to jeżeli wiem, jak jest ustawiona armata, pod jakim kątem jest wycelowana, z jaką prędkością wylatuje kula, to będę w stanie przewidzieć, co się stanie z tą kulą za chwilę. Jestem w stanie wyliczyć, gdzie ona wyląduje. I tak naprawdę do tego służą prawa fizyki, do przewidywania przyszłości. Właśnie to jest nic innego jak fizyka, to jest tak naprawdę jedyna skuteczna metoda przewidywania przyszłości. W prostych układach, takich jak kula armatnia, mogę wyliczyć, co się za chwilę stanie, znając warunki początkowe. Okej. W kwantowej teorii tak się nie da. W kwantowej teorii fizyka jest nieprzewidywalna i nie jestem w stanie przewidzieć, co się dokładnie stanie za chwilę. Mogę mieć 2 razy taki sam eksperyment, który będzie dawał 2 różne wyniki, ale można robić coś innego. Mogę wyliczyć prawdopodobieństwo tego, co się wydarzy. I to robi teoria kwantowa. Ona pozwala przewidywać prawdopodobieństwo tego, że coś się wydarzy, jeżeli znam sytuację początkową. Natomiast jak mam tachiony, czyli cząstki nadświetne, to żeby przewidzieć prawdopodobieństwo tego, co się teraz wydarzy, nie wystarczy, żebym znał przeszłość. Muszę jeszcze znać przyszłość. To mówi ta teoria, że żeby przewidywać prawdopodobieństwo tego, co jest teraz, muszę znać i przeszłość, i przyszłość. I zbiór warunków brzegowych albo warunków początkowych musi zostać poszerzony. I jeżeli to się zrobi, to cała teoria nabiera sensu, te wszystkie matematyczne trudności znikają, za cenę tego, że muszę się pożegnać z taką ideą, że jak znam warunki początkowe, to jestem w stanie wyliczać sobie, co się, albo prawdopodobieństwo tego, co się wydarzy. Muszę teraz znać do tego przyszłość. Brzmi to niezwykle niedorzecznie znowu. Tak jak mówiłem, to jest cena, którą trzeba płacić, żeby coś nowego zrobić. Natomiast zanim myśmy tą pracę wypuścili, mi nagle coś zaczęło świtać, że ja gdzieś już kiedyś to widziałem. I okazało się, że jest cała gałąź fizyki takiej kwantowej, rozwinięta przez Acharonowa w latach 60. To się po angielsku nazywa Two-State Vector Formalism. I Acharonow skonstruował taką alternatywną interpretację mechaniki kwantowej, wychodząc zupełnie z innych założeń i mając inną motywację, chciał mieć teorię, która jest odwracalna w czasie, w której kierunek czasu nie ma żadnego znaczenia. I okazało się, że żeby to zrobić, to teoria musi mieć taką dziwną własność, że żeby przewidzieć prawdopodobieństwo tego, co się za chwilę wydarzy, trzeba znać i przeszłość, i przyszłość. Czyli miał bardzo podobną ideę, którą rozwijał dosyć przez kilkadziesiąt lat. Problem był taki, że ta jego dziwna interpretacja była nieodróżnialna od zwykłej fizyki, zwykłej mechaniki kwantowej, którą znamy. I w związku z tym to pozostało tylko taką ekscentryczną interpretacją i niczym więcej. Natomiast tutaj się okazuje, że bardzo podobna sytuacja się pojawia w kwantowej teorii pola z tachionami. I tu już nie jest tylko ekscentryczna interpretacja, tylko jest absolutny wymóg, żeby teoria miała matematyczny sens. Więc być może też to, co zauważyliśmy, że jeżeli tachniony by istniały, to by w pewnym sensie wyróżniało jedną z możliwych interpretacji mechaniki kwantowych spośród pozostałych, co też byłoby ciekawym wnioskiem. No ale teraz zasadniczo jest takie pytanie, czy to wszystko, o czym ja tutaj wygaduję, to jest tylko teoretyczna, matematyczna możliwość, która nie ma żadnego związku z rzeczywistością, czy też takie cząstki nadświetne rzeczywiście istnieją. Ludzie poszukują takich cząstek od dawna, nikt takich kiedykolwiek nie zaobserwował. No gdyby się to udało, to oczywiście byłaby już odznaka czegoś ciekawego. Natomiast wydaje się, że jest pewne miejsce w fizyce na te cząstki nadświetne i to jest miejsce, które też było od jakiegoś czasu przeoczone i to jest jedna z ostatnich rzeczy, które my w tym artykule piszemy. Skończyliśmy teraz pracę nad kolejną częścią, którą też niedługo będziemy pewnie publikować i bić się z kolejną rundą recenzentów, w której twierdzimy, że takie cząstki nie tylko mogły kiedyś istnieć, ale nawet musiały kiedyś istnieć, o ile współczesny opis w kwantowej teorii pola podręcznikowej jest prawdziwy. I teraz powiem, o co chodzi. W kwantowej teorii pola cząstki zwykłe, takie, które się poruszają z prędkością mniejszą niż prędkość światła, są charakteryzowane czymś, co się nazywa potencjał kwantowy. Nie będę wchodził w żadne szczegóły techniczne, ale powiem tylko tyle, że ten potencjał kwantowy to jest, można narysować sobie na wykresie i dla takich zwykłych cząstek taki potencjał kwantowy to jest taka parabola, z grubsza rzecz biorąc, z ramionami skierowanym do góry. I wszystkie znane cząstki, które mają masę, elektrony, protony, wszystkie kwarki, są opisane tego typu potencjałem kwantowym, który ma paraboliczny kształt z ramionami skierowanymi do góry. Gdyby cząstki nadświetne istniały, to taka teoria tych cząstek musiała być też opisana pewną parabolą, ale z ramionami skierowanymi w dół. No i pytanie, czy takie cząstki istnieją, tego
w zasadzie nie wiadomo. Natomiast okazuje się, że w kwantowej teorii pola istnieje pewien rodzaj cząstek albo pewien rodzaj pól kwantowych, który ma bardzo dziwny kształt potencjału. Ten kształt potencjału został zaproponowany przez kilku fizyków naraz. Robert Braud, François Englert i Peter Higgs. Zaproponowali taki model czegoś, co się nazywa spontaniczną łamanie symetrii. To jest procesem, który pozwoli wyjaśnić, skąd się w ogóle bierze materia we wszechświecie. Skąd się bierze to, że cząstki mają, że w ogóle masa istnieje, że coś jest ciężkie. To była pewna trudność, która istniała w fizyce przez wiele lat. Nie wiadomo było, jak to możliwe, że cząstki mają masę, bo ich obecność masy przeczyła pewnym założeniom teorii. I dopiero ten model Higgsa pozwolił wyjaśnić tę trudność i zinterpretować to, skąd się masa może brać. I w tej interpretacji trzeba przyjąć, że istnieje pewne pole Higgsa, które ma potencjał kwantowy, inny niż te, które narysowałem, które ma następujący kształt. To się czasem nazywa kapeluszem meksykańskim. I obecnie żyjemy w czasach, w których ten potencjał Higgsa jest taki, o tym kształcie. Pole, którym mam do czynienia, żyje w takiej konfiguracji, w której ono znajduje się gdzieś tam w tym dołku, gdzie ta piłeczka zielona po prawej stronie. I zgodnie z tą interpretacją w obecnych czasach pole Higgsa jest gdzieś, ma konfigurację gdzieś tam w minimum tego dołka. W związku z tym jest opisane parabolą, która ma ramiona skierowane do góry i w związku z tym cząstki Higgsa są zwykłymi cząstkami posiadającymi masę i takie cząstki wykryto jakiś czas temu w akceleratorze, co potwierdziło teorię Higgsa w sposób, no, nazwijmy to bezpośredni i też skończyło się nagrodą Nobla dla tych panów. No, jeden z nich nie dożył, więc Robert Braud nie zdążył się tego doczekać niestety. Ja go spotkałem jeszcze zresztą tuż przed śmiercią i nawet miałem taki krótki referat z jego udziałem jeszcze w Kanadzie. Natomiast cząstkę Higgsa wykryto i wydaje się, że to było pewne potwierdzenie tego modelu. Teraz to, co jest ciekawe, to jest to, że w podręcznikach opisujących ten model najczęściej jest mowa o tym, że obecna konfiguracja pól jest taka, że te pola są gdzieś tam w tym minimum, tam tą kwantową teorię konstruujemy, a co było w sytuacji, kiedy pole było gdzieś tam na górce tego potencjału, to się nikt nie pyta, bo generalnie jest to dosyć trudne do skonstruowania, dlatego że był kłopot ze skonstruowaniem teorii cząstek tachionowych, które mają potencjały odwrócone. No ponieważ myśmy taką teorię zaproponowali niedawno, to w zasadzie mamy wszystkie matematyczne narzędzia, żeby zadać pytanie, a co się stało, kiedy pole kwantowe było na górce, a nie na dołku, nie w dołku? Jakie byłyby jego właściwości? No więc standardowa narracja mówiąca, jak pojawiła się masa, skąd się wzięło to słynne spontaniczne łamanie symetrii, to jest taka narracja, w której mówi się, że wszystko zaczęło się od pola, które było gdzieś tam na górce. Nie wchodzimy w szczegóły, bo nie wiem, jak to opisać, ale generalnie coś spowodowało, jakaś drobna fluktuacja spowodowała, że to pole spadło, stoczyło się do tego dołka i to jest właśnie ten proces łamania symetrii. Ten potencjał ma taką symetrię obrotową, a jednak kulka pod wpływem jakiejś fluktuacji wybrała sobie jeden kierunek i wylądowała na dole. Tam na dole tą teorię, jak to się mówi, kwantujemy, konstruujemy pewną teorię i tam mamy opis tego, co jest teraz, właśnie gdzieś tam w tym dołku. Natomiast pytanie, które cały czas pozostaje, to jest takie pytanie, no dobrze, ale co się stało tuż przed tym, jak ta kulka spadła? Tuż przed tym, kiedy symetria została złamana. No, tuż przed tym to pole znajdowało się na górce i przez krótką chwilę, kiedy jeszcze ta kulka była na górce, czyli elektrony nie miały masy, protony nie miały masy, wszystkie cząstki nie miały masy, bo ich pojawienie się masy towarzyszy temu spadnięciu, czy w tych okolicznościach pole Higgsa było polem tachionów, czyli było polem cząstek poruszających się szybciej od światła. No więc hipoteza, którą stawiamy, jest taka, że jeżeli rzeczywiście kiedyś przez krótko było tak, że to pole było na czubku tej górki, to wzbudzenia tego pola, które interpretujemy jako cząstki, musiały mieć taką własność tachionową, czyli to było trochę tak, jak gdyby to były cząstki poruszające się szybciej od światła. Od razu powiem, że to nie jest część konwencjonalnej fizyki, tylko nasz jakiś przedziwny pomysł, który być może okazać się kompletnie bezsensowny. To jest praca, którą teraz skończyliśmy pisać i będziemy teraz się czołgać z recenzentami zapewne przez najbliższe miesiące. Więc to, co mówię teraz, może się okazać kompletnie bezsensowną ideą, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Niemniej
dotychczas z rozmów ze wszystkimi ludźmi, którzy się na tym znają, nie udało mi się wyciągnąć od nikogo jakiegokolwiek sensownego kontrprzykładu wskazującego, że to jest w oczywisty sposób bzdura. No więc taką hipotezę stawiamy i jeżeli by się okazało, że to nie jest kompletna bzdura, to by znaczyło, że cząstki nadświetne nie tylko są dopuszczalne przez szczególną teorię względności, mają bardzo dziwne właściwości, o których mówiłem, są też dopuszczalne przez kwantową teorię pola i cena, którą trzeba zapłacić, jest taka, że świat i jego cechy, jego dynamika nie zależy od tego, co było w dalekiej przeszłości, ale też przyszłość może determinować to, co dzieje się teraz. To byłaby interpretacja tego, co mówię, że konsekwencja to byłaby taka, że rzeczywiście takie cząstki mogłyby istnieć i jeżeli ten opis spontanicznego łamania symetrii z podręczników jest prawdziwy, a to też jest do pewnego stopnia sfera hipotez, dlatego że to, co my dobrze wiemy, albo mniej lub bardziej wiemy, to jakie są właściwości tego potencjału tam na dołu, w tym dołku, gdzie mierzyliśmy cząstkę Higgsa, gdzie mierzyliśmy jej obecność. Nie wiemy dokładnie, jaki jest kształt tego potencjału. Spodziewamy się, że jego kształt musi być mniej więcej taki, ale to jest tylko hipoteza. Jeśli ta hipoteza jest prawdziwa i jeśli kiedyś w zamierzchłej przeszłości cząstki czy pole były w takiej konfiguracji, że stały na górce, to by znaczyło, że przez bardzo krótki moment w historii świata mieliśmy propagację zaburzenia pola Higgsa, które poruszało się z prędkością większą niż prędkość światła. To by znaczyło, że startując od samego początku, mamy teorię, która w zasadzie z matematycznego punktu widzenia nie wyklucza takiej możliwości, że cząstki nadświetne istnieją. Jest taka hipoteza Gell-Manna, takiego wybitnego fizyka, że co nie jest zabronione, jest dozwolone. Więc być może jest tak, że jeżeli to się nie jest zabronione także tutaj, to być może należy się tego spodziewać. I to byłby przykład. Więc ta hipoteza, którą stawiamy, jest taka, że jeśli ten model jest prawdziwy, to cząstki nadświetne kiedyś, dawno temu, prawdopodobnie bardzo krótko istniały. Obecnie nie ma po tym śladu, dlatego że wylądowaliśmy w konfiguracji, która już jest na samym dole i to pole Higgsa ma właściwości zwykłych pól o zwykłej masie, natomiast tak nie musiało być zawsze. No i teraz jest pytanie, czy możemy to jakoś sprawdzić. Czy byliśmy w stanie zrobić eksperyment, zmuszając to pole Higgsa, żeby się znalazło na górce znowu? Prawdopodobnie to jest nie do pomyślenia przy obecnej technologii. Prawdopodobnie energia, którą byśmy musieli do tego użyć, jest niewyobrażalnie duża, więc trudno jest myśleć o eksperymencie. Tym bardziej, że takiemu eksperymentowi towarzyszyłaby taka sytuacja, że wszystkie elektrony musiały zostać pozbawione masy i cała materia musiała być zniknąć w otoczeniu tego eksperymentu, no bo masa się pojawia dopiero po złamaniu symetrii. No ale być może jest tak, że jeżeli ten proces kiedyś miał miejsce w odległej przeszłości, to mogło to pozostawić jakiś ślad w skali kosmologicznej, na przykład w formie fal grawitacyjnych albo czegoś podobnego. I to są tego typu hipotezy, które teraz staramy się zrozumieć i przebadać. Więc ciekawe jest to, że często jest tak, że fizyka czy równania się okazują mądrzejsze od ludzi. Nikt o zdrowych zmysłach o czymś takim by nie pomyślał, żeby nie to, że jesteśmy zmuszeni przez równania, które znamy. Równania nam mówią, co jest możliwe, co jest niemożliwe i można oczywiście mówić, że to jest jakiś kompletny absurd, nie ma to sensu, ale to nie jest dyskusja z nami, tylko dyskusja z równaniami. I można przyjąć punkt widzenia, że fizycy są mądrzejsi od równań i tyle, a można uznać, że jeżeli równania nam mówią, że jest pewne dodatkowe rozwiązanie, to być może trzeba to uwzględnić. Na koniec podam taką historię, która miała miejsce jakieś 100 lat temu mniej więcej, w czasach tworzenia mechaniki kwantowej. Otóż ludzie próbowali zrozumieć teorię kwantową i mieli z tym poważne kłopoty. Słynne problemy ze zrozumieniem wyrażali wszyscy twórcy, to oni się kłócili ze sobą w ogóle, jak tą teorię rozumieć. I w którymś momencie pojawiło się pytanie, jak opisać pojedynczy elektron w teorii, która jest, jak to się mówi, relatywistyczna, czyli spełnia wszystkie reguły szczególnej teorii względności. Tego przez jakiś czas nikt nie potrafił zrobić. Mieliśmy teorię taką newtonowską kwantowego elektronu, natomiast był kłopot ze skonstruowaniem teorii matematycznej, która jest oparta o szczególną teorię względności. Pierwszą osobą, która ten problem rozwiązała, był Paul Dirac, jeden z najwybitniejszych fizyków wszechczasów, niezwykle ciekawa postać, też noblista zresztą. I on zauważył, że równania elektronu, jeżeli je próbujemy zapisać, to nie da się tego zrobić w konwencjonalny sposób. Okazuje się, że matematyka nam mówi, że to równanie musi mieć pewną dziwną własność, powodującą, że
ten elektron staje się jakby cechowany zbyt dużą liczbą stopni swobody. Trochę tak jakbyśmy mieli nie jedną cząstkę, tylko dwie w opisie elektronu. I ta druga cząstka, która się tam pojawia w tych równaniach, ma bardzo dziwne właściwości, bo zachowuje się dokładnie jak elektron, ale taki, który ma przeciwny znak ładunku elektrycznego. I trochę tak, jakby to był elektron poruszający się do tyłu w czasie. Więc to jest pierwsza oznaka tego, co potem zrozumiał lepiej Feynman. Dirac miał dwie możliwości. Mógł uznać, że ta druga cząstka jest niefizyczna, ją odrzucić z teorii jako jakiś artefakt równań, który trzeba zignorować, ale on zrobił coś innego. On uznał, że równanie jest mądrzejsze od niego, że równanie mówi mu, że jest jakiś nowy rodzaj cząstek, których nikt nie widział. W związku z tym tak najprawdopodobniej jest, że muszą istnieć cząstki takie jak elektron, tylko o przeciwnym ładunku i tak jakby się poruszało do tyłu w czasie. I o dziwo kilka lat później odkryto antyelektron. Dokładnie taki jak cząstka, którą przewidywało równanie Diraca. Więc są w historii fizyki takie przykłady, że równania były trochę mądrzejsze od ludzi i trzymanie się tej idei, że to, co nie jest wykluczone, musi być konieczne, no w przypadku Diraca doprowadziło do wielkiego sukcesu, do odkrycia antymaterii. Więc my mamy nadzieję, że być może, jeśli nie damy kompletnych bzdur, to być może to oznacza, że cząstki nadświetne, które są takim enfant terrible współczesnej fizyki, przez wiele lat były uważane za niemożliwe, bezsensowne, zajmowali się tym różnego rodzaju wariaci i wszyscy na to patrzyli słusznie zresztą z pobłażaniem. Być może to nie jest aż tak głupie, jak na pierwszy rzut oka wygląda. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo, profesorze. Czy byłaby możliwość, jeśli są jakieś pytania z widowni? Jasne. Właśnie, drodzy Państwo, fascynujący wykład za nami. Czy są z Państwa strony pytania? Bardzo prosimy o podejście do mikrofonu. Dzień dobry. Panie profesorze, ja przyznam, że nie wszystko zrozumiałem, a pewnie większości nie zrozumiałem. Ja też nie. Ale mam pytania w imieniu 14-latka, które pozwolę sobie panu profesorowi zadać, dotyczące właśnie prędkości światła, prędkości nadświetlnych. A zacznę od tego, że w takim nauce fizyki w szkole podstawowej, potem w szkole średniej mówi się, tak opisując prędkość światła, że to jest taka prędkość, którą mogą uzyskać ciała, które mają zerową masę spoczynkową, albo inaczej, te, które nie mają zerowej masy spoczynkowej, to się tylko do niej mogą zbliżyć i nie mogą jej przekroczyć. I pytanie w związku z tym podczas właśnie takich lekcji padło, czy można sobie wyobrazić, no pewnie tak, ale czy można to jakoś eksperymentalnie potwierdzić, albo już potwierdzono, takie cząstki, takie ciała, które mają właśnie zerową masę spoczynkową albo nie niosą ze sobą żadnej informacji. I w związku z tym one no, nie spełniają tego kryterium zakazującego przekraczania prędkości światła, w związku z czym z tej swojej właściwości nie niesienia informacji, nie niesienia żadnej masy, mogą naturalnie ją przekraczać. Czy to w ogóle zaobserwowano eksperymentalnie? To pierwsze pytanie. Drugie, może odpowiem od razu, to będzie, żebym nie zapomniał tego pytania w trakcie. To przede wszystkim światło to jest dokładnie taki zbiór cząstek, które nie mają masy. Jak się spojrzy na te wzory, które pokazywałem wcześniej, jeśli możemy na chwilę jeszcze włączyć tę prezentację, to tu jest taki wzór na energię opisujący cząstkę, która ma jakąś masę. Chodzi mi o momencik, o ten wzór. Ten wzór mówi, że jeżeli coś ma masę i ma prędkość, to ma taką energię. Teraz, jeżeli sobie wyobrazimy, że mam cząstkę, która nie ma żadnej masy, to muszę sobie wstawić m równe 0 do tego wzoru. Licznik jest 0. I teraz, jeżeli bym chciał, żeby mimo wszystko to coś miało energię, a na przykład światło nie ma masy, a ma energię, to jedyna możliwość jest taka, że żeby to było skończone po lewej stronie, to w mianowniku też musi być 0. Bo 0 przez 0 to jest symbol nieoznaczony i tylko on ma szansę wyprodukować coś skończonego. Więc jeżeli cząstki nie mają masy, a mają energię, to muszą się poruszać dokładnie prędkością światła. Tak jest w fizyce klasycznej i dlatego fotony poruszają się z prędkością światła, bo nie mają masy, a mają energię. Teraz posiadanie albo nieposiadanie masy nie ma nic wspólnego z możliwości, z tym, czy coś może przekazywać informacje, czy nie. Cząstki światła przekazują informacje o świecie, dlatego właśnie się widzimy, komunikujemy przy pomocy światła, bo światło niesie informacje, mimo że nie ma masy, więc to posiadanie masy nie jest konieczne, żeby wysłać informacje. Dziękuję. Odpowiedź pana profesora od razu nawiązała do drugiego pytania, które się bardzo często w takich dyskusjach klasowych pojawia. Mianowicie, skoro ludzie zaobserwowali, tak upraszczając, że prędkość światła wynosi tam 300 milionów metrów na sekundę,
to czy ludzie wiedzą, dlaczego ona tyle wynosi? Skąd to wynika, że ona taka jest? Bo wiemy eksperymentalnie, że ona tyle wynosi. Pytanie, dlaczego? Nikt nie ma zielonego pojęcia. I teraz ciekawa rzecz jest taka, że ja mówiłem, że można teorię względności i te równania, które tam wcześniej były, wyprowadzić sobie zasady względności Galileusza. I rzeczywiście można. Te równania, które są teraz wyświetlane, to jest konsekwencja tego, co wiedział Galileusz i można wyprowadzić sobie tylko z tej zasady, że prawa fizyki muszą być takie same w każdym układzie te równania, przy czym pojawia się tam jakaś stała, nazwijmy ją C, której wartość jest nieznana. I sama zasada względności nie rozstrzyga, ile ta stała wynosi. I wartość może być z perspektywy tej teorii dowolna. Okazuje się, że ta stała wynosi akurat tyle, co pan powiedział, 3 razy 10 do 8 metra na sekundę, ale nikt nie wie, dlaczego akurat tyle i to w pewnym sensie jest jedna z takich ciekawych zagadek fizyki. Niektórzy w ogóle uważają, że to pytanie jest nawet bezsensowne, bo ta stała to jest tylko taka jednostka łącząca czas i przestrzeń. Ja nie jestem pewien, jak to z tym jest, mam wątpliwości co do tego argumentu, natomiast wydaje się, że ta stała C to nie jest, ona się nazywa prędkością światła. No rzeczywiście światło się tą prędkością porusza, natomiast ta stała C to jest coś więcej niż prędkość światła. Jak zgaszę światło, będzie ciemno, to te wzory cały czas obowiązują. Więc one opisują coś więcej niż tylko światło, one opisują własności czasu i przestrzeni. I ta stała C to jest taki łącznik między czasem i przestrzenią, to jest taki parametr czasoprzestrzeni, który nie wiadomo skąd się jego wartość bierze, który charakteryzuje własności czasoprzestrzeni. A przy okazji się okazuje tak, że światło i grawitacja zresztą też porusza się z tą prędkością, ale to jest już wtórne. Więc odpowiedź jest taka, że nikt nie wie, skąd ta stała się bierze. Pierwsza osoba, która to by była w stanie wyjaśnić, to ma od razu Nagrodę Nobla w kieszeni. Dziękuję. I trzecie pytanie, bezpośrednio do tego nawiązujące, mianowicie jeżeli dopuszczamy prędkości nadświetlne, to czy to oznacza, że mimo wszystko musimy zakładać, że taka jest właściwość naszego świata, że musi istnieć mimo wszystko jakaś prędkość maksymalna? Czy ona musi istnieć? No bo jeżeli jest prędkość światła ta C, o której pan profesor przed chwilą powiedział, zakładamy, że teoretycznie z równań wychodzi nam, że może istnieć prędkość jakaś nadświetlna, to czy może istnieć prędkość nadświetlna plus 1, plus 2, plus 3 i tak dalej? Czy musi być taka, czy jest taka właściwość naszego świata, czy możemy tak to ująć, że mimo wszystko musi istnieć jakaś prędkość maksymalna? No właśnie okazuje się, że ta stała C ma nieznaną wartość, w szczególności ta wartość mogła wynosić nieskończoność. Gdyby stała C była nieskończona, to te wzory, jak sobie na nie spojrzę, tak wstawię sobie nieskończoną wartość C albo przejdę do granicy z C do nieskończoności, to w ten sposób te wzory się redukują do czegoś, co znamy z fizyki szkolnej, do tak zwanej transformacji Galileusza, która mówi, że ruch to jest tylko zmiana położenia w czasie i czas się nie zmienia, a przesuwa się tylko ciało, jak się porusza i nic więcej. Jest taka możliwość. Znaczy w zasadzie mógłby istnieć świat, w którym prędkość C jest nieskończona i wówczas w ogóle nie ma żadnej teorii względności. Nie ma podziału na obserwatorów nadświetlnych i podświetlnych, są tylko jedna klasa obserwatorów. Świat jest, jak to się mówi, nierelatywistyczny, jest światem newtonowskim, w którym czas jest absolutny i nie zależy od tego, jak się poruszam. I jeżeli to, co wygadujemy na ten temat, miałoby jakikolwiek sens, to by znaczyło, że w takim świecie prawa kwantowe również by nie mogły istnieć. Bo istnienie praw kwantowych jest konsekwencją istnienia tych dwóch rozdzielnych rodzin obserwatorów. Jakby prędkość światła była nieskończona, świat był nierelatywistyczny, to również by nie był kwantowy. Więc hipoteza jest taka, że nie ma czegoś takiego jak nierelatywistyczna mechanika kwantowa. Teoria kwantowa jest fundamentalnie teorią relatywistyczną, której istnienie by wynikało z obecności dwóch rozdzielnych grup obserwatorów. Gdyby prędkość światła była nieskończona, to by w tym spojrzeniu na ten problem mechaniki kwantowej w ogóle nie było. Dziękujemy bardzo. Jeszcze mamy chyba na jedno pytanie ostatnie czas. Panie profesorze, mam pytanie, bo pan mówił w momencie, jakby w tej ponadświetlnym w tej sytuacji, że zamieniają się wymiary, ten czas i przestrzeń. Mówi się też często, że wewnątrz czarnej dziury też one się zamieniają. Czy jest jakaś analogia między tą nadświetlną sytuacją, a wewnątrz czarnej dziury? Konwencjonalna interpretacja, znaczy tak, kiedyś mama opowiadała taką historię, jak stała na przystanku z koleżanką, koleżanka była z takim małym synkiem i się pytała: mamo, jaka jest stolica Ekwadoru? A mama mówi: Michałku, bądź grzeczny. No więc z czarnymi dziurami to jest tak, że rzeczywiście jak się patrzy na coś, co się nazywa metryką Schwarzschilda, czyli taką opis geometrii czasoprzestrzeni wokół czarnej dziury, to ten opis ma ręce i nogi nad horyzontem zdarzeń, ale jak się wejdzie pod horyzont zdarzeń, to tam się dzieją dziwne rzeczy i czas i przestrzeń zachowuje się, jak gdyby się zamieniał miejscami.
I jak się pytać ludzi, którzy się tym zajmują, co to znaczy, to mówią no, z grubsza Michałku bądź grzeczny. Że generalnie to jest jakaś patologia współrzędnej, że to nie ma żadnego znaczenia fizycznego i to jak się zmieniły współrzędne, to wszystko jest dobrze. Jakieś takie są mętne odpowiedzi na ten temat. Wydaje mi się, że da się tę sytuację bardzo jednoznacznie zinterpretować, jeżeli się przyjmie, dopuści tych możliwych obserwatorów poruszających się szybciej od światła. Dlatego, że w przypadku czarnej dziury jest tak, że stabilne orbity nad czarną dziurą są możliwe tylko nad horyzontem zdarzeń. Mogę być nieruchomy względem czarnej dziury i zapobiegać wpadnięciu tylko nad horyzontem zdarzeń. Jak się znajdę pod spodem, to już żaden silnik rakietowy nie powstrzyma mnie przed wpadnięciem głębiej. Tak jest tylko dla rakiet konwencjonalnych podświetlnych. Gdybym miał rakietę nadświetlną, to jak najbardziej mógłbym być stabilny w środku horyzontu, tylko że musiałbym się poruszać szybciej od światła i wówczas mógłbym być nieruchomy względem horyzontu zdarzeń pod tym horyzontem. Tylko że taki obserwator musiał mieć czas i przestrzeń zamienione miejscami. No i dokładnie to widać w tej metryce Schwarzschilda, jakby coś takiego się właśnie działo, więc jeżeli przyjmiemy tego typu obraz, że tam mamy możliwość takich obserwatorów, to interpretacja byłaby taka, że ta geometria czarnej dziury opisywana w metryce współrzędnych Schwarzschilda to oznacza, że mam zbiór rakiet, które zapobiegają wpadnięciu do czarnej dziury. To jest zbiór obserwatorów, którzy są nieruchomi względem czarnej dziury i nad horyzontem oni są podświetni, a pod horyzontem są nadświetni. I dlatego widzimy to, co widzimy, że te różnienia się zamieniają miejscami. Więc ciekawy wniosek jest taki, że o ile możemy sobie z powodów ideologicznych wyrzucić ze szczególnej teorii względności całą tą gadaninę o nadświetnych obserwatorach, mówiąc, że to jest niefizyczne i tyle, o tyle w ogólnej teorii względności ten temat znowu wraca i jak wyrzuciliśmy drzwiami, to włażą oknem z powrotem. Być może nam coś mówi, że to wyrzucanie za drzwi nadświetnych obserwatorów było przedwczesne i trzeba ich po prostu trzymać i patrzeć, co z tego wynika. A wynikają ciekawe rzeczy. Bardzo pięknie dziękujemy. Czas nam się powoli kończy już niestety. Tak, od pewnego momentu. Ja myślę, że pan profesor jeszcze chwilę z nami zostanie i jeżeli mają państwo jakieś pytania, to na pewno odpowie. My pięknie dziękujemy, podziękujmy brawami za ten wykład. Dziękujemy bardzo, profesorze.